Jeżeli zlecanie zadań innym sprawia Ci problem, nie możesz się przekonać, żeby oddać komuś swoje obowiązki, to nie jesteś sam. Ja też długo z tym walczyłem. W tym odcinku powiem Ci, jak możesz przełamać opór przed zlecaniem zadań raz na zawsze. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest odcinek 360. Zajmiemy się w nim zlecaniem zadań innym osobom, czy to podwykonawcom, czy pracownikom wewnątrz Twojej firmy. Czasami można utknąć już na samym starcie, a jeżeli tak się stanie, to na nic Ci cała wiedza o tworzeniu procesów, procedur, nie ruszysz dalej. Dlatego opowiem Ci dziś o moim największym problemie z delegowaniem i o tym, jak go rozwiązałem. Myślę, że ta wiedza też pomoże Ci się odblokować z korzyścią i dla Twojej firmy, i dla Ciebie osobiście. Szczegółowe notatki i linki znajdziesz na maławielkafirma.pl/360, tak jak numer tego odcinka. A zaczynamy od kalendarium. Dzisiaj jest 31 maja 2021. 162 lata temu w Londynie po raz pierwszy zabrzmiał dzwon Big Ben. W ostatnich latach nie dzwoni zbyt często, bo jest w remoncie, odzywa się tylko przy wyjątkowych okazjach, na przykład w noc sylwestrową. Zagadka, czy hejnał mariacki w Krakowie pojawił się wcześniej czy później niż Big Ben? Odpowiedź na końcu odcinka. 34 lata temu zakończył karierę sportową Kazimierz Dejna. Miał wtedy prawie 40 lat. W swoim ostatnim meczu reprezentował amerykańską drużynę San Diego Sockers, w której grał od 6 lat. Kiedy Kazimierz Dejna był u szczytu kariery, starał się o niego m.in. Bayern Monachium. Problem polegał na tym, że wtedy formalnie pan Dejna był oficerem Ludowego Wojska Polskiego i nie mógł wyjeżdżać do państw NATO. Robert Lewandowski ma duże szczęście, że urodził się trochę później. 13 lat temu na mityngu lekkoatletycznym w Nowym Jorku rekord świata w biegu na 100 metrów ustanowił reprezentant Jamajki Usain Bolt. Pobił go niecałe 3 miesiące później na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, mimo że w trakcie biegu rozwiązał mu się but. Trzeci rekord na 100 metrów ustanowił w Berlinie, wynosi on 9 sekund i 58 setnych i jest niepobity do dzisiaj. A główny temat tego odcinka brzmi, jak przełamać opór przed zlecaniem zadań i zrobić to raz na zawsze. Niestety mamy czasami taką skłonność jako przedsiębiorcy, że wydaje nam się, że nikt nie zrobi danego zadania, danej rzeczy równie dobrze jak my sami. No bo w sumie nikt nie ma takiego doświadczenia w mojej firmie jak ja. Nikt nie ma tak unikatowych kompetencji jak ja. Nikt nie ma takich relacji z klientami jak ja. I trudno wyobrazić sobie, że ktoś byłby w stanie mnie zastąpić w sytuacji, kiedy wiele z tych rzeczy jest w głowie. Nie ma tam żadnych szczególnych struktur. To jest taka podświadoma wiedza, taka intuicja, więc wydaje się, że pewnych rzeczy nie da się przekazać, że to są takie impulsy, które kierują naszym zachowaniem, ale te impulsy zostały wypracowane przez lata. No i ciężko komuś to przekazać. Możemy też mieć taką obawę, która w sumie nie jest tak zupełnie od rzeczy, że jeżeli zacznie to robić ktoś inny, to, co my robiliśmy do tej pory, to klienci odczują duży spadek jakości i w efekcie po prostu uciekną. Ale dużo częściej konsekwencje są inne. Są takie, że jeżeli myślisz w taki sposób, to Twoja firma nie będzie w stanie bardziej się rozwinąć, no bo będziesz zawsze tym wąskim gardłem. Dodatkowo zamiast satysfakcji z własnej firmy, zamiast satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, będziesz czuć zmęczenie i będziesz czuć frustrację, bo będziesz po prostu przemęczony. Nie będziesz w stanie spokojnie odpocząć nawet na urlopie, albo w ogóle nie będziesz mieć kiedy wyjechać na ten urlop, no bo co się stanie z klientami, a kiedy zdarzy się jakaś sytuacja losowa, na przykład choroba, no to wszystko będzie się walić, bo nie będzie miał Cię kto zastąpić. Jest jeszcze taki element emocjonalny, można powiedzieć. Jeżeli my jesteśmy zawsze dla klientów osobiście i
budujemy z nimi te relacje i cenimy te relacje, to każdą sytuację, kiedy klient postanowi odejść i przestać korzystać z naszych usług, będziemy traktować bardzo osobiście i będziemy bardzo przeżywać takie sytuacje. No bo na zdrowy rozum mówi się, to jest tylko biznes, ale jeżeli my się w ten biznes emocjonalnie zaangażujemy, to jednak będzie to dla nas coś więcej. Jeszcze jedno ryzyko. W sytuacji, kiedy ty sam obsługujesz wszystkich klientów i nie delegujesz pewnych rzeczy, to może być tak, że klienci nie będą chcieli cię polecać, bo będą sobie zdawali sprawę z tego, że kiedy będziesz miał więcej klientów, to będziesz miał równocześnie mniej czasu albo mniej energii dla nich. Można oczywiście próbować ciągnąć to wszystko samemu i robić wszystko samemu. Są różne takie protezy, które pomagają nam przetrwać mimo braku delegowania, mimo braku zlecania zadań. No i jednym ze sposobów jest podniesienie cen. Jeżeli podniesiesz ceny, to nie musisz mieć więcej klientów, żeby mieć więcej pieniędzy, ale to jest dość trudne też mentalnie, zwłaszcza kiedy zbudujesz z klientami te osobiste relacje. No bo jak tutaj temu twojemu dobremu kumplowi, prawie przyjacielowi powiedzieć, że chcesz od niego więcej pieniędzy? Są też granice podnoszenia cen, granice zdrowego rozsądku. Za pewną usługę po prostu ludzie nie będą skłonni płacić nieograniczonych pieniędzy. Za żadną usługę nie będą skłonni płacić nieograniczonych pieniędzy. Innym sposobem może być selekcja klientów, czyli wyłonienie z grona wszystkich potencjalnych klientów, takich, z którymi pracuje nam się najlepiej, którzy dają nam satysfakcję i rzeczywiście selekcja klientów może tę satysfakcję poprawić, ale nadal będziesz niezastąpiony. Nadal, jeżeli zachorujesz, no to nic się nie wydarzy w twojej firmie dobrego, bo firma będzie po prostu tak, jakbyś wcisnął pauzę. Można próbować zautomatyzować, co się tylko da i to jest bardzo dobry kierunek, no ale właśnie nie wszystko da się zautomatyzować. Dlatego zlecanie zadań, delegowanie to jest czasami jedyna droga. Pytanie tylko, jak się przełamać, żeby zacząć to robić. Ja też stanąłem przed takim dylematem kilka lat temu w moim czasopiśmie, czyli w branży dziecięcej. To było tak, że przeniosłem się do Wielkiej Brytanii, ale mój zespół był we Wrocławiu i zauważyłem, że coraz trudniej zarządza mi się na odległość, że te relacje między mną a zespołem są coraz słabsze, że gdzieś tam pojawiają się jakieś konflikty. Poza tym, że ja sam nie mam już kontaktu z rynkiem, który pozwalał mi wcześniej dużo łatwiej na przykład przygotowywać artykuły czy znajdować informacje. I postanowiłem znaleźć kogoś, kto mnie zastąpi, czyli redaktora naczelnego. Tyle tylko, że ta osoba powinna była mieć dość unikatowe kompetencje, powinna umieć tworzyć samodzielnie czasopismo, w sensie z innymi osobami, ale kierować czasopismem i powinna znać branżę dziecięcą, no bo to w końcu jest czasopismo branżowe, więc trudno wziąć tutaj kogoś, kto nie ma pojęcia o tym, czym wózek głęboki różni się od spacerowego. Trzeba tę branżę znać przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie, zwłaszcza, że trzeba o tych rzeczach pisać na co dzień i rozmawiać z tymi ludźmi, no i jakoś budować swój autorytet. Nie było nikogo, kto spełniałby te dwa warunki, właściwie poza redaktorką naczelną konkurencyjnego czasopisma, ale ona miała już pracę i miała pomysł na siebie. I zastanawiałem się bardzo długo, jak sobie z tym poradzić. Byłem naprawdę rozdarty, bo wiedziałem, że to moje zarządzanie na odległość jest coraz mniej skuteczne, ale też nie widziałem nikogo, kto mógłby wejść na moje miejsce. I trafiłem na konferencję Youpreneur Summit w Londynie. Tam odbywał się taki mastermind przy stolikach, gdzie siedzieliśmy z losowo dobranymi osobami i rozmawialiśmy na tematy, które chcieliśmy przegadać. I rzuciłem ten temat, opisałem całą tę sytuację i powiedziałem, że nie widzę wyjścia z tej sytuacji, nie widzę rozwiązania tego problemu. Ci inni ludzie przy stoliku coś tam próbowali odpowiedzieć, ale ja na każdą ich sugestię miałem odpowiedź: to się nie uda z tego powodu, a tamto się nie uda z tamtego powodu i tak dalej. I w końcu ktoś z siedzących przy tym stole, nie pamiętam dokładnie kto to był, ale to na pewno był któryś z Anglików, bo tam głównie byli Anglicy, powiedział tak: problemem w tej twojej sytuacji nie jest brak odpowiednich ludzi.
problemem jesteś ty. To, że ty nie chcesz oddać kontroli. I być może faktycznie, tak jak mówisz, nie ma osoby, która spełniałaby obydwa warunki, które sobie postawiłeś. Więc wybierz kogoś, kto spełnia jeden z tych warunków, a drugi spełni z czasem. Nauczy się tego, tak samo jak ty się tego nauczyłeś. I wtedy zrozumiałem, że faktycznie tak jest. To znaczy, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i rozwijasz swoją firmę przez pewien czas, to nie ma drugiej osoby, która miałaby takie same kompetencje, takie same doświadczenia i takie same relacje, jakie ty sobie zbudowałeś. Ale ja na początku też żadnej z tych rzeczy nie miałem, a dałem sobie radę. Zacząłem z pewnym kapitałem początkowym i go rozwijałem. I może myślę sam o sobie, że jestem dość inteligentny, ale z całą pewnością nie jestem jakimś geniuszem. I osoba, która miałaby mnie zastąpić, to też nie musi być ktoś super, hiper, nie wiadomo jaki super bohater. Wystarczy, że to będzie ktoś, kto będzie otwarty i gotowy, żeby się uczyć i będzie się uczył dość szybko. Ja sam nauczyłem się, jak robić czasopismo i jak działa ta branża. Osoba, którą znajdę, która ma mnie zastąpić, będzie miała dużo łatwiej, dlatego że wprowadzę ją, nauczę ile się da, przedstawię odpowiednim osobom, a reszty nauczy się sama, tak jak ja to zrobiłem, tyle że szybciej, bo będzie mieć już przetarty szlak. I im wcześniej to zrobię, tym wcześniej zobaczę efekty. Po powrocie z tej konferencji zacząłem szukać odpowiedniej osoby. Umówiłem się z jedną osobą, którą mi polecono. Ta osoba miała większe ode mnie doświadczenie w branży wydawniczej i żadnego doświadczenia w branży dziecięcej. I co? I od ponad 3 lat jest redaktorką naczelną na moje miejsce i radzi sobie świetnie. Nie musisz wymagać od osoby, której chcesz zlecić jakieś zadania, swojego obecnego poziomu, tylko swój poziom na starcie. Jeżeli to zrozumiesz, pozbędziesz się oporów z delegowaniem raz na zawsze. Nie wymagaj kopiowania ciebie, wybierz zadanie do wydelegowania, określ końcowy efekt, pokaż jak ty to robiłeś, ale pozwól tej drugiej osobie działać po swojemu, dlatego że twój sposób działania niekoniecznie będzie optymalny dla niej. Efekty mogą cię zaskoczyć i nie tylko ciebie. Dlatego, że ta historia ma też swój zaskakujący finał. Mniej więcej rok po tym, jak oddałem stery branży dziecięcej Urszuli, bo tak ma na imię redaktorka naczelna, rozmawiałem na targach z jednym z naszych reklamodawców, z którym znaliśmy się od lat. I ten reklamodawca powiedział mi: wiesz co, Marek, muszę ci się do czegoś przyznać. Kiedy dowiedziałem się, że nie będziesz już redaktorem naczelnym branży dziecięcej, to pomyślałem, że jakość czasopisma mocno spadnie. Ale i tak się zawiesił. Ja mówię, i co? Ale wcale nie spadła, tylko się poprawiła. On mówi, no właśnie. Bo prawda jest taka, że kiedy ty jako przedsiębiorca próbujesz brać na siebie zbyt wiele różnych rzeczy, to żadnej z nich nie jesteś w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi. A ta uwaga przekłada się na rezultaty. I to normalne, że jeżeli część tych swoich obowiązków komuś oddasz, komuś, kto będzie w stanie skupić się tylko na tym jednym obszarze, to szanse na to, że osiągnie w tym obszarze lepsze efekty od ciebie, rosną. Kiedy już przełamiesz opór przed zlecaniem zadań innym i będziesz chciał nauczyć się więcej o delegowaniu, polecam rozmowę z Piotrem Budzkim w 203 odcinku. Znajdziesz go na stronie maławielkafirma.pl/203. Teraz recenzja książki, która pomoże ci określić, na czym powinieneś się skupić w firmie osobiście, a co zdecydowanie warto by było oddać innym. Książka, którą wybrałem na dzisiaj, nosi tytuł StrengthsFinder 2.0, StrengthsFinder 2.0. Jej autorem jest Tom Rath. Wydaje mi się, że ta książka nie ukazała się w języku polskim. Opowiada ona o teście Gallupa, który obecnie nazywa się Clifton Strengths, ale jest znany w Polsce chyba najbardziej pod nazwą właśnie test Gallupa. I w tej książce ona jest w zasadzie bardzo prosta. Tam mamy pierwszą część, w której jest takie wprowadzenie, w której jest opisane, że silne strony, te, które
badamy czy wykrywamy za pomocą testu Gallupa, to są talenty, które rozwijamy, czyli jest taki wzór. Silna strona to jest talent, czyli pewna naturalna predyspozycja, pomnożony przez inwestycje, czyli czas włożony w rozwijanie tego talentu. I w drugiej części jest wyjaśnione, jak rozwijać swoje talenty, tak, żeby właśnie stały się mocnymi stronami. Są opisy tych różnych talentów, to zresztą każdy dostaje, kiedy zrobi test Gallupa w pakiecie z wynikami testu, ale w książce są pewne dodatkowe informacje, na przykład jak objawia się ten talent. Są tam przykładowe wypowiedzi osób, które mają ten talent jako dominujący. Są też dla każdego talentu wskazówki do działania, dla każdego z talentów tych wskazówek jest 10 i są też wskazówki dotyczące tego, jak pracować z innymi osobami, które mają określony talent. No i ponieważ jednym z moich wiodących talentów jest maksymalista, to podam Wam kilka przykładów, bo w sumie tych talentów jest 34, więc nie jestem w stanie przejść przez wszystkie, ale jeżeli masz talent maksymalista, to jakie wskazówki możesz z tej książki wyciągnąć dla siebie? Na przykład szukaj ról, w których będziesz pomagał innym odnieść sukces, pomagając odkryć ich mocne strony, na przykład coach, mentor, nauczyciel. Albo rozwiązywanie problemów może wysysać z Ciebie energię i entuzjazm, więc znajdź partnera, który to rozwiązywanie problemów weźmie na siebie. Kolejna wskazówka, badaj sukcesy innych i spędzaj czas z ludźmi, którzy odkryli swoje mocne strony. Będzie Ci łatwiej zrozumieć, jak przełożyć własne mocne strony na sukces. Ta książka w formie e-booka kosztuje, zdaje się, około $20 i trochę szkoda wydawać te $20 ze świadomością, że dotyczy Cię tylko 5 z 34 talentów, jeżeli zrobiłeś sobie ten test określający tylko 5 najważniejszych. Ale dobra wiadomość jest taka, że tę książkę dostajesz gratis w formie e-booka po angielsku, kiedy kupisz pełny test Clifton Strengths za $50. Więc być może nawet kupiłeś ten test i nawet nie masz świadomości, że tam ten e-book jest? Jest! E-book nosi tytuł Strengths Finder 2.0. Jego autorem jest Tom Rath i jest to świetne uzupełnienie testu Gallupa. Link do książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/360. Teraz bio tygodnia, które ostatnio spodobało mi się. Tak się składa, że znowu na Instagramie. Pokazuję kobietom, jak jeść, żeby mieć energię do działania na każdy dzień. Zapisz się i odbierz prezent. Skutecznie dostarczam żelazo. To jest opis instagramowy Agi Cuch. Dieta na energię, a handle, jak to się nazywa ładnie po polsku, nazwa profilu na Instagramie to jest Aga Mineralna. No i dlaczego ten opis mi się podoba? Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym obszarem działania, a w ogóle dietetycy mają, zauważyłem, bardzo często fajne opisy. I tutaj podoba mi się to, że w tym opisie nie chodzi o to, żeby schudnąć, mamy słowo dieta, ale nie chodzi o to, żeby schudnąć, tylko o to, żeby nabrać energii. Aga też pisze na swoim profilu, że jest mamą, więc myślę, że mamy to też jest bardzo dobra grupa docelowa, no bo im ma prawo brakować energii i czasu, bo rzeczywiście mają często dużo spraw na głowie. No i właśnie dlatego to bio wybrałem na dzisiaj. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, co dzieje się w małej, wielkiej firmie i mieć dostęp do wielu dodatkowych materiałów, które pomogą Ci zdobywać klientów i rozwijać Twój biznes, zapraszam do klubu Małej Wielkiej Firmy. Szczegóły znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/klub. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję. Jeszcze rozwiązanie zagadki nam zostało. Hejnał Mariacki zaczął być grany w Krakowie 21 lat wcześniej niż zabrzmiał Big Ben w Londynie.